Mikrodermabrazja korundowa należy do zabiegów mechanicznego ścierania naskórka przy użyciu materiału ściernego, tzw. korundu kosmetycznego, inaczej tlenku glinu. Mikrodermabrazja korundowa pozwala na powolne, kontrolowane ścieranie naskórka, mikrowarstwa po mikrowarstwie, aż do pożądanego poziomu. Podczas wykonywania zabiegu należy uważnie obserwować skórę klientki. W przeciwieństwie do zabiegów dermabrazji, peelingów chemicznych czy zabiegów laserowych, mikrodermabrazja korundowa nie naraża naszej klienta na efekty niepożądane, takie jak blizny. Wskutek przeprowadzanych zabiegów warstwa podstawna naskórka intensyfikuje produkcję nowych komórek, dzięki czemu epiderma staje się grubsza. Dodatkowo wzmaga się synteza kolagenu i elastyny oraz spłyca warstwa rogowa naskórka, dzięki czemu preparaty aktywne zawarte w kosmetykach mogą wnikać głębiej. Głębokość mikrodermabrazji korundowej będzie zależała od czasu oddziaływania i siły wyrzutu korundu. Efekty zabiegowe będą widoczne już po pierwszym razie. Skóra będzie wyraźnie wygładzona, bardziej elastyczna i oczyszczona. Drobne zmarszczki i blizny ulegną spłyceniu. Poprawi się mikrokrążenie i przepływ limfy. Wskazaniami do zabiegu mikrodermabrazji korundowej Hebe są trądzik grudkowy i zaskórnikowy, plamy pigmentacyjne, rogowacenie okołomieszkowe, rozszerzone pory, szara ziemista skóra, skóra palacza, zmarszczki, rozstępy, blizny, jako alternatywa dla tradycyjnych peelingów. Przeciwwskazaniami do zabiegów z wykorzystaniem mikrodermabrazji korundowej Hebe są uczulenie na korund, trądzik różowaty, skóra naczyniowa, trądzik w stanie ropnym, przerwana ciągłość skóry w miejscu zabiegowym, przeczosy i nadżerki, skłonność do tworzenia się keloidów, zabiegi chirurgiczne w obrębie twarzy, choroby bakteryjne, wirusowe i grzybicze, świeżo opalona skóra, choroby nowotworowe do 5 lat od odzyskania zdrowia, ciąża i okres karmienia piersią, terapia retinoidami. W zależności od oczekiwanych efektów należy wykonać między 4 a 6 zabiegów w odstępach między 3 a 4 tygodnie. Po zakończonej serii warto wykonać zabieg przypominający po około 3 miesiącach. Po wykonanym zabiegu należy dbać o odpowiednie nawilżenie skóry oraz stosować fotoprotekcję. Nie należy korzystać z basenu, sauny i solarium. Decydując się na zakup mikrodermabrazji korundowej Hebe, w zestawie otrzymają Państwo 1,5 kg korundu, 3 zestawy manipulatorów naniesionych już na przezroczysty wężyk, 7 dodatkowych manipulatorów, 100 jednorazowych nakładek do zabiegu, 4 zapasowe filtry do kielicha i 2 kielichy na korund czysty i zużyty, odpowiednio oznaczone. 3 spośród znajdujących się w zestawie manipulatorów jest już gotowych do pracy, to znaczy mają nałożoną jednorazową nakładkę oraz podłączone są z przezroczystymi wężykami. Wcięcie na manipulatorze informuje nas o tym, który wężyk należy podłączyć do którego kielicha. Od strony wcięcia znajduje się wężyk, który połączymy z kielichem na czysty korund, natomiast na dole znajduje się ten, który połączymy z kielichem na zużyty korund. Końcówkę wężyka odchodzącą od strony wgięcia w manipulatorze połączymy z kielichem na czysty korund. Możemy zrobić to na wcisk, bądź posłużyć się gorącą wodą.
Można zanurzyć w niej końcówkę wężyka. Ulegnie ona wtedy w sposób naturalny rozszerzeniu i wtedy dziecinnie proste będzie nałożenie jej na koniec krótca. Z tyłu urządzenia znajdują się uchwyty na kielichy z korundem czystym i zużytym. Należy umieścić na nich kielichy, nasuwając. A następnie połączyć końcówki krótkich wężyków z krótcami znajdującymi się na zewnętrznych stronach. Teraz możemy już bezpiecznie podłączyć manipulator za pośrednictwem przezroczystego wężyka. Na kielichu znajdą Państwo naklejkę informującą o maksymalnym poziomie korundu. To znaczy, do wysokości naklejki możemy uzupełniać korund. Po zakończonym zabiegu należy pamiętać, by opróżnić kielich na korund zużyty. W tym celu zdejmujemy go z uchwytu, ściągamy zabezpieczenia boczne oraz pokrywę. Zawartość kielicha opróżniamy, jednak szczególnie uważamy, by filtr zabezpieczający pozostał na swoim miejscu. Wnętrze kielicha możemy czyścić przy pomocy pędzelka bądź zwilżonej ściereczki. W przypadku zdecydowania się na zwilżoną ściereczkę proszę pamiętać o dokładnym wysuszeniu kielicha przed ponownym użyciem. Filtr znajdujący się w środku należy po pewnym czasie wymienić, w momencie gdy ulegnie on wyraźnemu zabrudzeniu. W tym celu wysuwamy go i na jego miejsce umieszczamy nowy znajdujący się w zestawie, wciskając go do oporu. Czyszcząc sam kielich, zwracamy szczególną uwagę na pokrywę. Tutaj również może gromadzić się korund. Tak samo będziemy czyścić kielich na korund czysty. Nie będzie on wymagał tak częstego czyszczenia jak ten na korund zużyty, ale również należy pamiętać o jego konserwacji. W przypadku czyszczenia samego manipulatora pamiętajmy o tym, że końcówki są jednorazowego użytku. Same nakładki są bardzo proste w nałożeniu. Wystarczy je delikatnie odkręcić. Po ich ściągnięciu warto również pędzelkiem wyczyścić tę okolicę. Tutaj również może zbierać się korund. Sam manipulator możemy czyścić przy pomocy zwilżonej ściereczki bądź preparatu do dezynfekcji skóry. Wężyki w momencie, gdy ulegną już widocznemu zabrudzeniu, po prostu wymieniamy na nowe. W przypadku czyszczenia zewnętrznej części kielichów świetnie sprawdzi się zwilżona ściereczka. Przed rozpoczęciem pracy należy podłączyć urządzenie. W tym celu podłączamy kabel zasilający, dociskając go do oporu. W celu uruchomienia urządzenia należy posłużyć się włącznikiem zero-jedynkowym. Obok włącznika znajdziemy wyjście na bezpiecznik. Kabel zasilający najlepiej odłączać po zakończonym dniu pracy. Wystarczy go delikatnie wysunąć. Numer seryjny znajdą Państwo z tyłu urządzenia na niebieskiej naklejce. Jest on oznaczony odpowiednio sygnaturą SM i stanowi podstawę do gwarancji. Wybierając funkcję mikrodermabrazji korundowej, będziemy modyfikować dwa parametry: czas i moc. Aby wybrać parametr, który chcę modyfikować, wybieram przycisk menu. Podświetlenie informuje mnie, który parametr w danej chwili będę modyfikować.
Tak więc wybieram moc. Obok znajduje się skala od 0 do 30. Zobrazowana co 3. Wszystkie jednostki pomiędzy będą oznaczone odpowiednio cyframi 1 i 2. To znaczy, aby ustawić moc na 20, muszę wybrać podświetlenie na 18 i dodać odpowiednio cyfry odpowiadające w tym momencie wartościom 19, 20. Tak więc potrzebuję podświetlić do 2. Teraz mam ustawioną moc na 20. Analogicznie wygląda to w przypadku czasu. Przyciskiem menu ustawiam modyfikację czasu. W tej chwili mam ustawiony na 18 minut. Informuje mnie o tym podświetlenie na 18 i brak podświetlenia na cyfrach górnych. Aby ustawić czas na 20 minut, zwiększam odpowiednio parametry. Mam podświetlenie na 18 oraz na 1 i 2. Aby uruchomić urządzenie, wybieram przycisk Start-Stop. Migająca kontrolka informuje mnie, że urządzenie jest w trakcie pracy. Aby zatrzymać urządzenie, ponownie wybieram przycisk Start-Stop. W tym momencie moje parametry są niejako zamrożone. To znaczy, moc jest dalej na 20, a czas w trakcie upływu. Zabieg rozpoczynamy od demakijażu. Następnie tonizujemy. Wykluczamy przeciwwskazania do zabiegu. Przystępujemy już do właściwego zabiegu. Przejdziemy teraz do wykonania mikrodermabrazji korundowej. Na końcówkę manipulatora naniosłam już jednorazową nakładkę i zdezynfekowałam ją preparatem do dezynfekcji skóry. Ruchy z użyciem manipulatora będziemy kierować wszystkie ku górze. Możemy również wykonywać ruchy krzyżowe, takie jak przy mikrodermabrazji diamentowej. Opracowując skórę naszej klientki, klienta, szczególnie uważamy przy płatkach nosa, gdyż często występują tam teleangiektazje, okolicy ust i oczu ze względu na korun, którego będziemy używać. Uruchamiam urządzenie. Rozpoczynamy zabieg. W celu ułatwienia sobie wykonywania zabiegu, drugą ręką przytrzymuję skórę mojej klientki w miejscu, gdzie chcę rozpocząć ruch. Jeśli na skórze osadzi się większa ilość korundu, przychylam głowicę i pod kątem zasysam. Na zasadzie takiego mini odkurzacza. Będę opracowywać skórę mojej klientki do uzyskania widocznego zaróżowienia. W miejscach rozszerzonych tworów i naskórników będę opracowywać skórę intensywniej.
Tak więc szczególną uwagę poświęcę tutaj okolicy nosa. Staramy się w miarę na bieżąco zbierać pozostały korunt, by nie dostał się on do oczu czy ust naszego klienta. To niezwykle ważne, by po wykonanym zabiegu mikrodermabrazji korundowej starannie oczyścić skórę naszej klienta z pozostałego korundu. Korunt ten mógłby wywoływać uczucie dyskomfortu podczas nakładania kolejnych preparatów. Po zakończonym zabiegu zawsze na skórę mojej klientki nakładam odpowiednio dobrany krem pod oczy i do twarzy. Staramy się nie rozciągać skóry pod oczami, dlatego krem pod tą okolicę raczej wklepujemy. Opracowując ciało głowicą do mikrodermabrazji korundowej będziemy wykonywać ruchy proste w sposób krzyżowy, po to, by wykonać naszą pracę możliwie dokładnie. Nie chcemy pominąć żadnego miejsca. Zabieg wykonujemy do momentu uzyskania wyraźnego zaróżowienia skóry. Głowicą do mikrodermabrazji korundowej będziemy opracowywać nieco większy obszar niż obszar samego rozstępu, po to, by uniknąć różnicy w kolorycie skóry naszej klientki. W pierwszej kolejności możemy opracować rozstęp bardziej szczegółowo, a następnie jego otaczający go obszar skóry. Ponieważ to właśnie w miejscu rozstępu chcemy zadziałać najmocniej. W imieniu zakładu produkcyjnego Hebe serdecznie dziękuję za wybór naszych urządzeń i życzę owocnej pracy.